kombinuję z różnymi pozycjami mikrofonu i teraz testuję różne opcje. Włożyłem go z przodu do kurtki, z tyłu do kurtki, no i teraz wrzuciłem go do kasku i zobaczymy, jaki będzie dźwięk. To przy okazji jadąc mogę wam powiedzieć o kilku rzeczach, o moich przemyśleniach i takie małe podsumowanie zrobić. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się sprawdziły i które mi się nie sprawdzają, to tak, na pewno torby, te sakwy tylne będą do wymiany, ponieważ za dużo z nimi zabawy jest. Za dużo jest z nimi zabawy z wyciąganiem, wkładaniem, trzeba 3 klamry odpinać. To mi się nie za bardzo chce, wam szczerze powiem. One może będą dobre na jakieś takie wypady, że rzadko będę z rzeczy korzystał, a jak ja co chwilę coś biorę, rękawiczki, coś zmieniam, to słabizna. Kolejną sprawą to zdjąłem, jak on zdemontowałem, to zdjąłem handbary. Przez to, że mają dużo otworów, to tak naprawdę w żaden sposób nie pomagały. No i też wymieniłem lusterka. I to już jest ostateczny mój wybór, jeżeli chodzi o te lusterka. Bardzo dobrze w nich widzę. Nie są aż takie bardzo kanciaste, nie są okrągłe, właśnie takie dla mnie w sam raz. Idealnie szukałem czegoś takiego. No i tutaj, tak jak mówiłem, nie będę wam nic pudrował. Jak coś mi się nie sprawdza, przejedziemy się tędy. Jak coś mi się nie sprawdza, to od razu o tym będę mówił. To nie jest tak, że wszystko powiem, że jest super, co montowałem. Szkoda, że się nie nagrała ta pierwsza jazda w sobotę, moja dłuższa, co zrobiłem z Danielem, ponad 100 kilometrów. Było niesamowicie. Cudowna pogoda. No i teraz głównie to będę wam nagrywał jakieś filmy z mojej jazdy, więc mam nadzieję, że wam się taka forma spodoba. No plus oczywiście bieżący serwis. Na razie, tak jak widzicie, motocykl ma 144 km najechane, więc jeszcze 1300 km, żeby go tak dotrzeć całkowicie. A teraz tak jeżdżę, staram się zawsze te 5500 trzymać, ale jakoś się tak bardzo z tym nie przejmuję. Piesek. Piesek. Przestraszyłeś mnie strasznie. Uwielbiam Lubelszczyznę, uwielbiam te miejscowości wszystkie, które tutaj są właśnie takie poza takimi głównymi drogami. Bardzo dużo opuszczonych siedlisk. No, tak jak tutaj zobaczcie, no to już dzisiaj to chyba 8. czy 9. takie opuszczone siedlisko, które myślę, że można by wyrwać w dobrych pieniądzach i sobie fajnie odremontować, jeżeli ktoś by chciał.
niedzielę jak jeździliśmy z Danielem, mieliśmy zrobić trochę większą trasę, ale jakieś tam jeszcze drobne rzeczy u niego poprawialiśmy w motocyklu. Jakoś tam z tymi sakwami coś powalczyliśmy, bo nie miał uchwytów i zapierały mu mocno tylne amortyzatory, więc poprawiliśmy to. Mieliśmy w planie zrobić Szczebrzeszyn, no to akurat udało nam się zajechać tam, i mieliśmy jeszcze w planie zrobić Zwierzyniec. No ale następnym razem zrobimy jakąś dłuższą trasę, ale to i tak było moje pierwsze 110 km w życiu. Nigdy nie zrobiłem takiej trasy motocyklem. Za dzieciaka tam miałem WS-kę 175, 4 i głównie jeździłem z moim koleżką po polach, jakichś łąkach, więc praktycznie nigdy nie wyjeżdżałem na drogi publiczne, nie było okazji zrobić takiej ilości kilometrów. No i teraz cieszyłem się jak dzieciak, że zrobiłem tyle kilometrów i to ogromna przyjemność była, chociaż nie ukrywam, że trochę też stresu na oriencie, jak to będzie, bo to jednak po drogach publicznych to jest całkowicie inna jazda, jest większy ruch, jeżdżą samochody no ale wszystko się fajnie udało, pojeździliśmy, Daniel na spokojnie asekurował, jeździliśmy sobie powoli. No zaraz dojedziemy, akurat tędy jeszcze nigdy nie jechałem, do zalewu w Żółkiewce. Powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak ten Zontesik śmiga. Jest na dotarciu, więc go jakoś mocno tam nie pałuje, ale jak na moje potrzeby to w zupełności wystarcza. Wiadomo, że może kiedyś będzie jakiś niedosyt i będę chciał sobie zrobić prawo jazdy A, ale na tą chwilę włączyłem przez przypadek, ale na tą chwilę nie planuję. Jestem tak zadowolony bardzo. Nie spodziewałem się, że w ogóle on ma takie kopytko fajne. Tak jak mówię, na malutki motocykl, na małą pojemność to wcale nie jest tak, że się trzeba turlać. Już tam czytałem, no bo to wiadomo, że specjalistów jest pełno na różnych naszych grupach facebookowych, że to nie jedzie, nie ma sensu kupować, ale ja powiem, jestem pod ogromnym wrażeniem jazdy tym motocyklem, pod ogromnym.
kamera jest z drugiej strony, wjazd też jest. Rewelacyjne są te lusterka, tak? W nich super wszystko widzę. Jestem zachwycony. Jadę jeszcze na chwilę do mojego kolegi. Zostawiam chyba ten mikrofon. Zostawiam ten mikrofon w kasku. Mam nadzieję, że akurat z niego będzie najlepsza jakość. Dam wam dla porównania z tylnej kieszeni, z przedniej kieszeni. Będę pisał na filmie, z jakiej to kamery jest, z jakiego mikrofonu, przepraszam. Zamontowałem nowy uchwyt na kamerę do kasku. Miałem taki kupiony na dwóch paskach i ogólnie powiem wam, że może i by się sprawdził, z tym, że jak ja mam kask szczękowy, to te paski idealnie były w tym miejscu, gdzie miałem przycisk do otwierania. Dzisiaj za ciepło, ale powiem wam, że cudownie się jedzie. Nie mam za dobrych rękawiczek za ciepłych. To chyba te Wolfa są. Kupiłem za jakąś stówkę skórzane. No ale w taką temperaturę, jak jest tam 5 stopni, nie wiem nawet ile jest teraz, 8, to no zimno jest w tych rękawicach, dlatego już doszedłem do wniosku, że w sumie to nie będę już zmieniał tych rękawic, bo już zaraz zima się skończy i kupiłem sobie tam za 15 chyba złotych w Decathlonie takie polarowe, wewnętrzne. No i tam nawet nie jest źle, ale to daleko jest od ideału. No, jest
ten kolega, który mi wyskoczył, biały. Domyślam się, że jeszcze raz mi wyskoczy. Bo wolę przejechać wolniej. Już się czai. Nie chciałem go przejechać. Ja widziałem, że już się czai, a akurat tak się składa, że jestem ogromnym miłośnikiem psów. W sumie i kotów też. A, co jeszcze zauważyłem, że zapomniałem wam powiedzieć, za nisko zrobiłem sobie dźwignię hamulca. Muszę ją trochę podnieść do góry, bo jednak muszę bardzo mocno nogę w dół brać, żeby zahamować. I to taka bardzo nienaturalna pozycja jest. Jak mówiłem, jadę jeszcze do kolegi na chwilę. No i później lecę do garażu, do siebie już i trochę podziałam. Umyję sobie motocykl i prawdopodobnie zrobię jeszcze tą osłonę chłodnicy. Bo już kolejny raz widzę, że się strasznie ubłociła, a myślę, że osłona to wszystko wyłapie. Blendę muszę opuścić, bo strasznie słońce po oczach daje. Naprawdę, żeby to robić wszystko prawidłnie, tam powiedzmy do 5,5 tysiąca, no to jest tak prędkość około 68 na godzinę, no ale już jak delikatnie go do 6 wkręcę, przecież tłok nie wyskoczy. Że widzicie, 5,5 tysiąca obrotów, jedzie 66 na godzinę. Więc nawet na tym docieraniu przez te pierwsze 500 km nie musimy się jakoś strasznie tak bujać, że prawie stać w miejscu, bo spokojnie po takich małych miejscowościach można sobie pojeździć i złapać tych kilometrów. Wróciłem z jazdy. O, motocykl wszędzie uwalony. Także zaraz się biorę za mycie. Biorę się za naciąganie łańcucha. I tak jak wspominałem kiedyś, że jak mi się coś nie sprawdzi, czy się bardzo dobrze sprawdzi, to Was będę informował na bieżąco. I teraz tak, zacznę może tutaj od tej strony. Powiem Wam szczerze, że te zielone sakwy nie sprawdziły mi się za bardzo. Z tego względu, że co chwilę po coś sięgam i za dużo zabawy jest z tym, żeby rozpinać jedną, drugą, trzecią klamrę, skręcać to później. No męczę się z tym strasznie, powiem Wam szczerze, i
To trzeba ładnie układać, żeby te paski nie latały. Jednak takie sakwy będą ok w momencie, kiedy będą w miejscu, gdzie będziemy rzadko z tego korzystać, tak? Na zasadzie sobie wrzucić jakieś rzeczy gdzieś na gmolach, ale do takich sak, gdzie są z tyłu i trzeba co chwilkę coś wrzucać, wyciągać, no to niestety te mi się za bardzo nie sprawdzają i założę sobie te czarne. Te lusterka niby fajne, ale z drugiej strony jakoś mi nie do końca pasują. Tutaj myślałem, że to będzie fajniej wyglądało, że się przyjemniej będzie jeździło, ale jednak nie do końca mi pasują. Te lusterka też mi się bardzo podobały, ale niestety podczas jazdy no ruszają się. Muszę je co chwilę ustawiać, a już nawet nie mówię, co będzie przy jakiejś jeździe szybszej. I teraz wam pokażę jeszcze, jakie lusterka sobie sprawiłem. To są lustereczka jakieś tam, nie wiem co to w ogóle jest za firma. Kupione na Allegro za 45 zł. Bardzo mi się podobają wizualnie. I super w nich wszystko widzę. I też kolejną rzeczą, której się pozbyłem, to są handbary. One jednak nie spełniały tego swojego zadania. No przez to, że tutaj mają bardzo dużo otworów, to jednak ten chłód leciał na ręce, więc doszedłem do wniosku, że może kiedyś jak gdzieś w trasę będę jechał, albo gdzieś będę jeździł z większą prędkością, to je przetestuję jeszcze raz, ale na tą chwilę przy tej jeździe takiej 60-70 na godzinę to średnio coś dają, więc kilka modyfikacji, które zrobiłem, nie do końca mi się jakoś sprawdziło. Aczkolwiek no jeszcze za mało jeździłem, żeby powiedzieć, że w 100% coś jest nie tak. To takie moje krótsze takie odczucia. Zobaczcie, cały upierdzielony. Że będę się brał zaraz za czyszczenie. Pokażę wam już efekt końcowy. No i też już nie będę, bo pokazywałem wam, jak montuje się te czarne sakwy. Nie będę już wam tego pokazywał kolejny raz. Kupiłem sobie taki zestaw do mycia z Action. Ściereczki i ten płyn. Kolega mi go bardzo polecał. Powiedział, że świetnie się sprawdza, że oprócz tego, że usuwa jeszcze wszystkie brudy, to fajnie nabłyszcza. Więc zobaczę, jak to wyjdzie i czy się sprawdzi na ząbku. I takie chusteczki jakieś tam za 16 zł. A i tak mi się przypomina i tak ratami wam teraz będę pokazywał. Kupiłem sobie takie gumy na Temu chyba, czy na Ali za jakieś 30 zł. W sumie fajnie pasują. Akurat 3 sztuki, bo są te tylko 2 boczne. Ja sobie jeszcze kupiłem z napisem Rebel, ale w sumie co to za różnica tam. Napis. Biorę się za czyszczenie. Trzeba doprowadzić do ładu i wyjechać ładnym, czystym motocyklem w weekend, jak się uda. To już koniec pracy na dzisiaj. Założyłem sobie te czarne sakwy. Na razie będę jeździł z tymi sakwami. Jak mi kiedyś jakiś pomysł wpadnie, to będę sobie zmieniał. Podniosłem sobie dźwignię hamulca do góry. Teraz dużo łatwiej mi będzie tak naciskać, bo jednak jak była, tak jak mówiłem wcześniej, za bardzo w dole, to trochę niewygodnie. Podciągnąłem sobie łańcuch. Już nie nagrywałem, bo tych poradników i tak już jest sporo, więc zrobiłem tam 21 mm. Także w sumie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik z jazdy i takie moje podsumowanie. A następnym razem wrzucę, znaczy prawdopodobnie zobaczymy, jeżeli pogoda pozwoli, to sobie pojeżdżę, a jeżeli nie pozwoli, to będę bawił się z tą osłoną chłodnicy. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki.